Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego to piękna sprawa. Za pierwszym razem przejechałem ją mniej więcej tak, jak prowadzi szlak. Za drugim razem trochę ją wydłużyłem, tak żeby przekroczyć magiczne dla mnie 300 km i wyszło prawie 310. I wtedy w mojej głowie pojawiły się 3 myśli. A po co tak wcześnie wstawać? Przed 3. A może by to tak sfilmować? Jak dobrać trasę, żeby było szybciej, ale żeby zbyt wiele nie stracić? Co z tego wszystkiego wyszło? Zobaczcie sami. Zapraszam na objazd Zalewu od Świtu do Zmierzchu. Jakoś tak wyliczyłem sobie z prognoz okienko pogodowe, żeby było nie za ciepło, nie za zimno i żeby jeszcze mało wiało, a najlepiej to w ogóle w plecy, że wyszło mi, że 1 września to najlepsza pora na taką wyprawę. 5 rano we wrześniu to taki trochę ciemniejszy świt niż ten czerwcowy. No ale na trasie zamkowej już nawet jakieś fajne kolory wskoczyły. Gorzej, że z Jasnych Błoni wyjechałem 14 minut po czasie. No bo żeby cała rzecz się udała i żebym nie wrócił do domu o północy, to musiałem rozpisać sobie całą trasę dość szczegółowo z godzinami. Tak więc na początku cisnę troszkę bardziej, żeby te parę minutek przynajmniej do Stepnicy odrobić. Pierwszy krótki postój robię na 27 km pod sklepem w Różycy. Wygląda na to, że do tej pory odrobiłem około 4 minut. Ale jak na razie to bardziej niska temperatura mnie napędza do szybszej jazdy niż czasy i odległości według planu. Kombinuję, gdzieby tu jeszcze trochę urwać czasu. Na drodze jest totalnie pusto, więc z Modrzewia na Krępsko lecę szosą, a nie szlakiem opłotkami po płytach. I wygląda na to, że dalej na odcinku do Stepnicy ruch też jest zerowy, więc cisnę dalej drogą wojewódzką. Pierwsza plaża 3 minuty przed czasem. Pora na pierwsze śniadanko i to w dodatku w leniwej atmosferze. Tafla zalewu niemal niewzruszona, więc wygląda na to, że prognoza na pierwszą część dnia sprawdza się znakomicie. Skorzystam z pustki panującej na drodze wczesnym niedzielnym porankiem i nie pojadę przez Kopicę do zalewowych szutrów. Oszczędzę trochę sił na później, a będzie dzisiaj trochę odcinków terenowych. Jadę dalej 112 na Jarszewko. Droga Kopice-Czarnocin i tak nie jest widokowa, ale za to nierówna. Jest dalej, a szutry dodatkowo spowolnią mnie jeszcze przed 100 kilometrem. Natomiast w Jarszewku skręcę w stronę zalewu, to w sam raz wyjadę na trochę widoków z R3 i zrobię sobie przyjemny odpoczynek nad Zatoką Skoszewską, a za sobą będę miał 14 km gładkiego asfaltu. Tak to jest, jak się zasuwa wojewódzką i nie trzeba na mapę patrzeć. Skończyło się robienie kilometrów i trzeba uważać, ale za to nie jest nudno. Tempo było dobre, ale teraz trzeba troszeczkę odpocząć na tym odcinku rekreacyjnym. Poranna norma kilometrowa wyrobiona. Można zacząć podziwiać krajobrazy, uśmiech sam pojawia się na twarzy, a w perspektywie jest jeszcze deserek po pierwszym śniadaniu. I to właśnie tutaj chyba jest najlepsze miejsce na taki mały piknik. Swoją drogą, subiektywnie, to jeden z fajniejszych fragmentów nad zalewem. Taki bym powiedział z jednej strony kameralny, a z drugiej strony skala tego niemorza robi jednak wrażenie.
okolicach 80 km żegnam się z szuterkami wschodniej części zalewu. Jeszcze jakieś 5 km i około 9:40 wjeżdżam na Wyspiarski, najbardziej urozmaicony odcinek trasy, czyli od Wolina przez przeprawę w Świnoujściu aż do mostu na Pianie. Wyspiarski w przypadku Wolina i Uznamu oznacza również pagórkowaty. Połowa sumy podjazdów z całych 275 km przypada na 10 km w Wolińskim Parku Narodowym i mniej więcej tyle samo w Parku Krajobrazowym Wyspy Uznam. Ale to też oznacza, że każdy podjazd to także zjazd, bowiem cały czas kręcimy się wokół poziomu morza. Jakoś tak to jest skonstruowane, że jak już jest trochę drogi wręcz wprawiającej w zachwyt, to zaraz trafi się jakiś kawałek tragiczny. Ten kilometr z płyt chyba jest w mojej ścisłej czołówce znienawidzonych momentów dookoła zalewu. Nie mogę odmówić sobie jeszcze jednego zerknięcia na zalewową panoramkę. Tym bardziej, że ta konstrukcja powstała naprawdę w idealnym do tego miejscu. To ostatni taki punkt widokowy na szlaku w południowej części wyspy Wolin. Od teraz tylko góry i lasy, prawie aż do Międzyzdrojów. Widoki piękne, ale czas leci nieubłaganie. 100 kilometr tuż przed Wapnicą przejeżdżam gdzieś o 10:30. Jeżeli chcę zdążyć na prom w Świnoujściu, który odbija punkt 12, to chyba nie za bardzo mogę dać się porwać w wir Międzyzdrojów. Ale za to może odpoczynek na zapewne pustej plaży koło Lubiewa jest równie atrakcyjną opcją, jeśli nie atrakcyjniejszą. Wjazd do kurortu od tej strony utwierdza mnie w przekonaniu, że wybór Lubiewa na najbliższy odpoczynek to dobra opcja. A może by tak poleżeć tu z godzinkę lub dwie, wsiąść do pociągu i wrócić do domu? Czy to znaki pierwszego kryzysu? Nie, to tylko mój osobisty stosunek do odcinka od tego miejsca do Świnoujścia, a zwłaszcza do wertepów przed gazoportem. Zdążyłem na ten prom o 12:00, więc wydaje mi się, że mam lekki zapas czasu w sam raz, żeby złapać jakiś fotogeniczny kadr przy ujściu Świny. Ale w miarę tego, jak pokonuję nadmorską promenadę, dociera do mnie, że właśnie
Wydaje mi się, że mam zapas czasu, bo Walbeck mam już pół godzinki spóźnienia i dopóki nie dotrę do ścieżki przy Zakanal, no to nie mogę bardziej depnąć. Bilans w okolicach 130 km jest następujący. Fajne widoki nad Zatoką Skoszewską oraz z południowej części wyspy Wolin, totalnie pusta plaża w Lubiewie i fajne kadry z Naćwiny. Minusy: cesarskie uzdrowiska musiałem przejechać tak z rozpędu, zagłębiania się w Międzyzdroje chyba nie żałuję, no i jestem ogólnie jakąś godzinkę w plecy. Bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłaby droga przez Będz, ale jakoś tak uznałem, że przez Pudagle wyjdzie mniej podjazdów. No i chyba to nie do końca jest prawda. Środkowy Uznam to jest roller coaster i gmatwanina jezior i zatoczek piany, czy też raczej Achterwasser. Na pewno temat warty zgłębienia w osobnym odcinku. Natomiast niekończący się góra-dół powoduje, że w Usedom muszę odsapnąć troszkę pod bramą anklamską. To prawie już 160 km i zaczynam trochę wypatrywać tego magicznego momentu, kiedy do końca zostanie równa 100. Tak jak we wschodniej części widok na zalew z Zatoki Skoszewskiej ma w sobie coś z majestatyczności, tak w zachodniej części takim odpowiednikiem jest most przez Pianę. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że Świna, a już na pewno Dziwna w Wolinie, to tylko takie większe rzeki, ale Piana to już taka cieśnina z podręcznika do geografii. Z nadmorza wyjechałem o 13:15, w Anklam jestem o 15:40, czyli pagórki Uznamu oraz przeprawa przez Pianę, razem 45 km, odliczając małe odpoczynki, zajęły mi około 2 godzin. Stąd mam jeszcze około 100 km, więc albo utrzymam tempo powyżej 20 km na godzinę, albo muszę gdzieś po drodze urwać kilka kilometrów w stosunku do zaplanowanej trasy. Wtedy dotrę do domu około 21. Anklam, wybaczcie, nigdy nie robiło na mnie wrażenia zbyt przytulnego miejsca, więc postanawiam, jak to się mówi, wziąć byka za rogi i przejechać z rozpędu ostatnie szutry i zrobić sobie kolejny postój przy wieży widokowej na mokradłach Piany. Jeżeli dobrze wymawiam, jest to rezerwat Anklamer Stadtbruch. Z jednej strony już presja czasu daje wyraźnie znać o sobie, z drugiej jednak strony jeszcze trochę chciałbym się tymi nadzalewowymi klimatami nacieszyć. Wszystkich atrakcji jednak naraz nie zmieszczę, a prawdę mówiąc czasowo to wyrobię się może z jedną. Rynek Wickerminde odpada, bo się rzucę na jakieś żarcie. Plaża Wickerminde jest za bardzo w bok. Więc taką drogą eliminacji nie pozostaje mi nic innego, jak zregenerować się nieco na małej plaży z bistro w Berlin. O 18 chyba jeszcze będzie otwarte. Niemieckie słowo Radler oznacza napój, który jest mieszanką piwa i lemoniady. Dosłownie oznacza rowerzystę, od słowa rad, rower oraz ler, końcówka oznaczająca osobę zajmującą się jakąś czynnością, np. rowerzysta.
Jedna z najbardziej znanych legend mówi, że napój ten został wymyślony przez właściciela zajazdu o nazwisku Franz Kugler w Bawarii w 1922 roku. Zajazd Kuglera znajdował się na trasie często uczęszczanej przez rowerzystów. Pewnego dnia przybyło do niego tak wielu klientów, że zaczęło brakować piwa. Aby rozwiązać ten problem, Kugler zmieszał piwo z lemoniadą, twierdząc, że napój ten został specjalnie przygotowany dla nich. Stąd wzięła się jego nazwa Radler, czyli rowerzysta. Regeneracja regeneracją, ale utrzymywanie przez kilkanaście godzin średniej w okolicach 20 km na godzinę też robi swoje. I myśl o pagórkach w okolicach Pampów i Blankensee zaczyna wzbudzać u mnie organiczną niechęć do podjazdów. Kombinuję, którędy będzie szybciej. Może przez Dobieszczyn i Tanowo, ale monotonia totalna. A może przez Stolec do Buku? Powinno wyjść 3-4 km mniej, a chyba tylko jedna większa górka jest po drodze. Potocznie się mówi o dobrej nawierzchni, że na przykład rower sam jedzie. Otóż po 240-250 km rower sam jechać nie chce. Dochodzi 20, kolory nad horyzontem zaczynają przypominać o tym, że po zachodzie słońca czasu do kompletnego zmierzchu we wrześniu pozostanie zdecydowanie mniej niż na początku czy w środku lata. Pod koronami drzew można powiedzieć, że zapada zmrok. Jazda na południe i południowy wschód powoduje, że przede mną jest mniej światła niż za mną. Zachód się jeszcze trochę czerwieni, ale niebo w stronę Szczecina ciąży już ku coraz ciemniejszym granatom. Mijam rondo Blankensee i filmowanie powoli traci sens. Do centrum Szczecina jeszcze około 15 km, a to jakieś powiedzmy 45 minut, czyli nie będąc szczególnie restrykcyjnym, prawie się udało. Mogłem się nie spóźniać rano, albo na przykład w Świnoujściu nie pchać roweru przez piach nad Świnę, nie zjeżdżać w Belin itd., ale przecież nie o to w tej zabawie chodzi. A z drugiej strony mam pretekst, żeby to powtórzyć i zaplanować na przykład na czerwiec w przyszłym roku, kiedy to dzień będzie dłuższy, po godzince z rana i z wieczora. Może wtedy będzie można do programu wycieczki na przykład dorzucić molo w Międzyzdrojach. Jeżeli podobała Wam się relacja z takiej nieco dłuższej wycieczki, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi następnych, to zapraszam do subskrypcji. Ja dojeżdżam do miejsca, skąd rankiem wyruszyłem i dziękuję za obejrzenie filmu w całości. I do następnego razu.